Dziś chcę się zatrzymać przy temacie, który wywołuje sporo emocji. Oczekiwane wygaszenie specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Rozmawiałem o tym właśnie teraz, gdy przygotowujemy się do świąt. To czas oczekiwania i nadziei, a jednocześnie czas niepewności dla wielu osób, które śledzą zmiany w prawie. W mediach pojawiły się nagłówki o końcu specustawy i końcu ochrony tymczasowej dla Ukraińców. Brzmi to groźnie, jakby od marca 2026 roku wszyscy mieli stracić prawo pobytu. Temat ten jest aktualny zarówno dla ukraińskich uchodźców, jak i dla polskich pracodawców i społeczeństwa i wywołuje dużo spekulacji i niepewności na tym etapie. Dlatego sięgamy do dokumentów rządowych na oficjalnej stronie Ministerstwa do Spraw Wewnętrznych i ta informacja wygląda trochę inaczej niż w mediach. Projekt opublikowany 9 grudnia nie oznacza nagłego odcięcia możliwości legalnego pobytu, pracy i innych ułatwień dla Ukraińców. To raczej uporządkowanie systemu i przeniesienie najważniejszych rozwiązań do prawa powszechnego. Ministerstwo pisze, że specustawa była uchwalona w trybie interwencyjnym jako reakcja na bezprecedensowy napływ uchodźców. Teraz sytuacja jest bardziej stabilna, a instytucje nauczyły się obsługiwać cudzoziemców w zwykłych procedurach. Dlatego część rozwiązań ma zostać przeniesiona do ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony z 2003 roku. Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze, legalny pobyt i status UKR pozostają ważne do 4 marca 2027 roku. Nowi uchodźcy też będą przyjmowani w tym czasie, ale zgodnie z inną podstawą prawną. Po drugie, w tym czasie będzie można stopniowo przechodzić na zwykłe tytuły pobytowe. Po trzecie, najważniejsze ułatwienia, takie jak praca bez zezwoleń, prowadzenie działalności gospodarczej, dostęp do świadczeń socjalnych i medycznych, zostaną wpisane do prawa powszechnego. Po czwarte, rejestracja i potwierdzanie tożsamości mają przejść do systemu elektronicznego, czyli do aplikacji mObywatel, zamiast papierowych zaświadczeń. I wreszcie zmienią się zasady dostępu do świadczeń socjalnych i zakwaterowania. Powstanie jednolity system dla wszystkich osób objętych ochroną czasową. Całość jest też zgodna z zaleceniem Rady Unii Europejskiej z września 2025 roku, która mówi jasno, państwa członkowskie powinny stopniowo przechodzić z rozwiązań specjalnych na rozwiązania ogólne, obowiązujące w całej Unii. Czyli to nie jest koniec ochrony, lecz jej transformacja. Kiedy czytam takie projekty, wracają do mnie wspomnienia z pierwszych miesięcy w Polsce. Pamiętam, jak ważne było poczucie bezpieczeństwa, że dokumenty są ważne, że mogę pracować, że mogę wynająć mieszkanie. Bez tego trudno byłoby zacząć tu życie od nowa. Dlatego wiem, jak bardzo nagłówki potrafią przestraszyć. Koniec specustawy brzmi jak koniec wszystkiego, ale jeśli spojrzymy głębiej, widzimy, że kluczowe prawa pozostają, a zmiany mają być płynne. Co dalej? Na razie to tylko opis projektu. Czekamy na oficjalny tekst ustawy, uzasadnienie i dalsze etapy legislacyjne. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to jeszcze w tym roku. Dopiero wtedy zobaczymy ostateczny kształt zmian. Te zmiany nie oznaczają końca ochrony, lecz krok w stronę dalszej integracji. Wprowadzają Ukraińców w zwykłe życie Polski, codzienne procedury, pracę i społeczne relacje.